Usiadł przy biurku i wyciągnął z szuflady maszynopis przygotowany dzień wcześniej. Dokument będący formalnością, której miał nadać ostateczny kształt, zawierał prośbę o zaakceptowanie przez Führera proklamacji włączenia Gdańska do Rzeszy. Czekał na sygnał zwrotny, ale nikt nie odpowiadał. Cisza przeciągała się, a nerwy napięte do granic zaczęły puszczać. Wszystko przez tych bezczelnych Francuzów i Anglików. Co gorsza, podobno porozumieli się z parszywymi Polaczkami. Albert Forster z irytacją przekreślił datę na dokumencie, po czym wsunął go z powrotem do papierowej teczki. Jeszcze trochę, pomyślał, wstając i odsłaniając zasłony. Popołudniowe słońce odbijało się od fasad kamienic na ulicy Ogarnej, jakby świat zewnętrzny trwał w zupełnym spokoju. Była sobota 26 sierpnia 1939 roku. Film powstał we współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku, Aresztem Śledczym w Gdańsku oraz Gdańską Infrastrukturą Wodno-Kanalizacyjną. Dzięki ich wsparciu możemy zaprezentować w nim m.in. stenogram z przesłuchania Alberta Forstera, jego celę oraz niedostępną dla większości willę dawnego Gauleitera na Wyspie Sobieszewskiej. По приглашению правительства СССР для обсуждения с советским правительством вопросов, связанных с событиями в Польше, в Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин фон Риббентроп. Niecałe 3 dni wcześniej, jeszcze pewniejszy siebie, uczestniczył w delegacji do Moskwy. W otoczeniu dyplomatycznym na czele z Ribbentropem Forster przebywał tam, jak sądził, w chwili, która przesądzała o losach Europy. Podobno osobiście poznał Stalina. Był to dla niego gest świadczący o jego znaczeniu w hierarchii III Rzeszy. W głowie snuł myśli, że włączenie Gdańska do Niemiec będzie już tylko formalnością. Formalność jednak przeciągała się, a czas gnał naprzód. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Kiedy przyszła wiadomość o rozpoczęciu działań wojennych, Forster wiedział, że to moment na realizację jego planów. Natychmiast nadał telegram, który od 5 dni czekał na wysłanie. Odpowiedź od Hitlera dotarła między 8:30 a 10 rano, a on poczuł ogromną ulgę. Rozkazy były jasne. Koniec Wersalu. Gdańsk jest ponownie częścią Niemiec. Karl Burchardt, wysoki komisarz Ligi Narodów, miał opuścić miasto. Forster wspominał potem. O godzinie 8 rano przybyliśmy do jego rezydencji. Ja, Hut i Wiesenmajer. Powiedziałem Burkhardtowi, że jego misja w Gdańsku jest skończona. Zaproponowaliśmy eskortę do Prus Wschodnich. Burchardt przyjął tę wiadomość z niedowierzaniem. Dopytywał nerwowo. Czy to oznacza wojnę? Gdy potwierdzili, był wstrząśnięty. Według Wessenmayera, rzecznika Ribbentropa, prawie płakał. Jednak rozstanie przebiegło spokojnie. Wysoki komisarz i Gauleiter podziękowali sobie za pełną zaufania współpracę. Wspominał Wessenmajer. Nieco inaczej wydarzenie z 1 września wspominał sam Burchardt. Gauleiter wraz z liczną świtą zjawił się punktualnie o 8 rano. W krótkim przemówieniu oznajmił mi, że moja osoba reprezentuje traktat wersalski, że traktat wersalski został przez Führera obalony, że za 2 godziny na maszt rezydencji byłego wysokiego komisarza wciągnięty zostanie sztandar ze swastyką, że wszyscy członkowie polskiego przedstawicielstwa zostali aresztowani, że ja mam opuścić terytorium Gdańska w ciągu 2 godzin. W odpowiedzi wyraziłem w krótkich słowach swój protest, na co Gauleiter niespodziewanie oświadczył: osobiście nie mam nic przeciwko panu. Wojna dopiero się rozpoczęła, ale w Gdańsku w szybkim tempie zapadają już kluczowe decyzje. W dniach od 10 do 15 września Albert Forster zwołuje tajne spotkanie. Według świadków uczestniczą w nim wszyscy regionalni przywódcy NSDAP, pełniący jednocześnie funkcje landratów, a także sztab Gauleitera i przedstawiciele kluczowych sektorów: medycyny, leśnictwa, kolei, finansów i pracy. Na sali obecny jest nawet wiceprezydent rządu. Forster zobowiązuje wszystkich do bezwarunkowego zachowania tajemnicy. Uzasadnia to rosnącym zagrożeniem. Przeniesienie niemieckich wojsk do Francji może według niego sprowokować polskie powstanie.
a to należy zdusić w zarodku. Decyzja zapada. Rozkazuje eliminację tych, których uznano za zagrożenie: Polaków, Żydów i duchownych. Wykonanie tego zbrodniczego rozkazu zostaje powierzone dowództwu SS i policji w Gdańsku, działającym przy wsparciu żandarmerii. Plan jest jasny. Terror ma zapanować nad regionem, zanim jeszcze wybuchnie opór. 19 września 1939 roku Adolf Hitler przybywa do Gdańska. Przygotowania do tej wizyty były dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Miało to być wielkie, triumfalne wejście, niemal na miarę cesarskiego pochodu. Na długim targu czekało iście królewskie powitanie. Tłumy wiwatujących ludzi, transparenty, starannie zaplanowany przepych. Ale nie wszyscy mogli liczyć na łaskę wodza. Führer nie ukrywał swojego rozczarowania postawą załogi pancernika Schleswig-Holstein. Zajęcie polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte zajęło im aż 7 dni, zdecydowanie zbyt długo jak na oczekiwania Hitlera. Z tego powodu odmówił osobistego spotkania z marynarzami. Pozdrowił ich jedynie z oddali. Gdy kroczył przez Westerplatte, tuż za nim szedł Albert Forster, dumny i świadomy swojej pozycji w Gdańsku. Wrzesień 1939 roku oznaczał zakończenie pierwszego etapu działań Forstera. Etapu, za który między innymi stanie przed sądem. Kolejna faza, trwająca od końca września do stycznia 1940 roku, przyniosła jeszcze większy terror. Masowe morderstwa Polaków przeprowadzone z zimną precyzją w Piaśnicy, Szpęgawsku, Barbace, Księżych Górach i Mniszku miały złamać opór miejscowej ludności. O tych wydarzeniach opowiadamy w odcinku poświęconym zbrodni pomorskiej, którego link znajdziesz teraz w prawym górnym rogu ekranu. Odnośnik będzie również dostępny pod koniec filmu, dlatego pozostań z nami do końca. Jednocześnie z dumą informujemy, że ten odcinek mógł powstać dzięki wsparciu firmy Chliwa Nieruchomości, która nie boi się stawiać czoła trudnym wyzwaniom i wspiera nas w realizacji misji naszego kanału. Dziękujemy i zapraszamy do dalszego oglądania. 8 października 1939 roku ziemie województwa pomorskiego zostają wcielone do III Rzeszy. Wkrótce potem Adolf Hitler podpisuje dekret, który na zawsze zmienia losy regionu. 26 października oficjalnie powstaje okręg Prusy Zachodnie, a jego namiestnikiem w imieniu narodu niemieckiego zostaje Albert Forster, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Führera. Zaczyna się brutalna germanizacja Gdańska. Kolejne delegacje wysoko postawionych dygnitarzy III Rzeszy, Walter Darre, Hans Frank, Robert Ley, przyjeżdżają do miasta, nadzorując wdrażanie polityki nazistowskiej. Jesień 1941 roku. W rezydencji Forstera na Wyspie Sobieszewskiej pojawia się niezwykle wpływowy gość, Heinrich Himmler. Podczas tej wizyty odwiedza obóz Stutthof. Decyzja zapada błyskawicznie. Od tej chwili Stutthof oficjalnie staje się obozem koncentracyjnym. Ale między Forsterem a Himmlerem nie ma sympatii. Ich relacje są napięte, pełne niechęci i rywalizacji. Forster nie kryje pogardy dla Himmlera. W rozmowach z otoczeniem szydzi z jego wyglądu i obsesji na punkcie rasowej czystości. Gdybym wyglądał jak on, nie mówiłbym o rasie. Rzuca z ironią. W 1942 roku Józef Goebbels przybył do Gdańska, by uroczyście otworzyć Dni Działalności Kulturalnej niemieckiego zakonu. Wydarzenie, któremu patronował. Jego przemówienie przed tłumem gdańszczan było starannie wyreżyserowanym spektaklem propagandowym. W pierwszym rzędzie, trzeci na lewo od mównicy, siedział Albert Forster, wsłuchując się uważnie w każde słowo. Forster, jeden z najpotężniejszych namiestników III Rzeszy na wschodzie, systematycznie umacniał swoją pozycję. To, co go wyróżniało spośród innych, to bliska, niemal intymna relacja z Hitlerem. Powtarzano, że mógł bez przeszkód zakłócać spokój Führera, nawet podczas kąpieli. Jego impulsywny charakter sprawiał, że afiszował się tą więzią z przesadnym entuzjazmem, często powołując się na wolę wodza w swoich decyzjach, nawet gdy Hitler nie miał o nich najmniejszego pojęcia.
Ale lata triumfu Forstera dobiegają końca. Jego dobra passa zanika w cieniu klęsk Wehrmachtu i niepowstrzymanego marszu Armii Czerwonej. Nazistowski aparat władzy zaczyna się chwiać, a widmo klęski staje się coraz bardziej realne. Październik 1944 roku. Armia Czerwona stoi u wrót III Rzeszy. Forster, pełniący funkcję komisarza obrony, wydaje desperackie rozkazy mobilizujące 90 000 kobiet i mężczyzn do budowy umocnień w rejonie Gdańska. Powstają wały, rowy przeciwpancerne, prowizoryczne linie obrony. Za swoją służbę robotnicy otrzymują odznaczenia, choć w rzeczywistości jest to tylko symboliczna nagroda w obliczu nadciągającej katastrofy. W akcie ostatecznej desperacji Forster powołuje oddziały Volkssturmu. Młodzież i starcy zostają rzuceni do walki jako ostatnia linia oporu. Mają powstrzymać sowiecki napór, ale los i Gdańska i całej III Rzeszy jest już przesądzony. Początek 1945 roku. Wojna wkracza w swoją finałową fazę. Walki przenoszą się na teren Prus Wschodnich, a front nieubłaganie przesuwa się na zachód. Wszyscy wiedzą, że upadek Gdańska jest tylko kwestią czasu. Wojska sowieckie są coraz bliżej. Z Berlina przychodzi rozkaz. Forster zostaje mianowany komisarzem obrony Wybrzeża. Jego zadanie jest jasne: odpierać ofensywę za wszelką cenę, ale nawet on zaczyna rozumieć, że to misja skazana na porażkę. Marzec 1945 roku. W bunkrze Kancelarii Rzeszy Forster staje twarzą w twarz z Hitlerem. Próbując tłumaczyć Führerowi brutalną rzeczywistość, mówi wprost: Gdańska nie da się już uratować. Ale Hitler nie chce słuchać. Jego fanatyzm nie zna granic. Erklärte mir, dass Danzig retten wird und daran keinen Zweifel mehr hat. Wspomina później Forster. To jednak nie była strategia, tylko złudzenie, które miało runąć w ciągu kolejnych tygodni. Wzdłuż alei prowadzącej z Gdańska do Gdyni, niemal na każdym drzewie, wisiały skostniałe na mrozie ciała niemieckich oficerów i żołnierzy. Na ich szyjach przymocowano tabliczki z jednym ponurym przesłaniem: byłem zbyt wielkim tchórzem, aby walczyć w obronie swojej ojczyzny. Egzekucje dotknęły nie tylko doświadczonych żołnierzy. W Nowym Porcie, na oczach własnych rodziców, żandarmeria wywlokła z domu i powiesiła na latarni 16-letniego chłopca. Zaledwie kilka dni wcześniej przydzielono mu mundur, wciśnięto do ręki karabin i kazano walczyć. Nie chciał ginąć. Starszym żołnierzom Wehrmachtu zrobiło się go żal. Namówili go, by wrócił do domu. Jednak to nie uratowało mu życia. Styczeń 1945 roku. Albert Forster, działając wspólnie z wyższym dowódcą SS i policji, nakazuje ewakuację obozu koncentracyjnego Stutthof. Rozpoczyna się jeden z najbardziej tragicznych epizodów końca wojny. Marsze śmierci, w których ginie 18 000 ludzi. Tymczasem na froncie sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Forster zwleka z ewakuacją niemieckiej ludności Gdańska. Uspokaja mieszkańców, kłamliwie zapewniając o stabilności sytuacji. W rzeczywistości panuje chaos. Jego spory z Gauleiterem Prus Wschodnich, Erichem Kochem, dodatkowo paraliżują procesy decyzyjne. Na drogach powstają gigantyczne korki, które blokują ucieczkę ponad 1 miliona ludzi. W efekcie Gdańsk, zamiast stać się bezpiecznym schronieniem, zamienia się w śmiertelną pułapkę. O szczegółach ewakuacji Niemców z Prus Wschodnich opowiadamy w osobnym odcinku. Link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. A sam Forster do końca na posterunku nie wytrwał. Ten sam człowiek, który rozkazywał wieszać i rozstrzeliwać za dezercję, sam uciekł z pola walki. Dalsze losy Alberta Forstera owiane są tajemnicą i sprzecznymi relacjami. Według jednej wersji forsowanej przez Dietera Schenka, Forster uciekł ze swoim sztabem na Hel, gdzie domagał się zabrania kosztowności zgromadzonych przez lata. Następnie, korzystając z zamieszania, wsiadł na parowiec Sopot i odpłynął do Danii, zostawiając swoich żołnierzy bez rozkazów i bez nadziei.
Jednak inna relacja mówi o zupełnie innym przebiegu wydarzeń. Według niej Forster przebywał na Helu, ale nigdy nie pokazał się walczącym tam niemieckim żołnierzom. Maj 1945 roku. Forster wpada w ręce aliantów w strefie okupacyjnej Hamburga. Najpierw internowanie, potem rok później, 12 sierpnia 1946 roku, przekazanie Polsce. Jego proces rozpoczyna się 5 kwietnia 1948 roku w dawnej Sportshalle, obecnej Operze Bałtyckiej. Proces nazywany Małą Norymbergą przyciąga tłumy. Sala sądowa pęka w szwach, a na zewnątrz ustawiono megafony dla tych, którzy nie zmieścili się w środku. Wydarzenie jest biletowane. Forster, który niegdyś przemawiał do fanatycznych zwolenników NSDAP, teraz stoi przed sądem i setkami ludzi, którzy urągają mu i pragną wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Maskuje drżenie rąk udawanym spokojem. Po aresztowaniu Albert Forster trafił do aresztu śledczego przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Przebywał w celi, którą dzięki uprzejmości Dyrekcji Aresztu Śledczego w Gdańsku możemy Wam dziś zaprezentować. Jak wyglądał ostatni etap jego życia za kratkami? Pielęgniarka Janina Gierlach, która miała z nim kontakt, opisała go jako mężczyznę średniego wzrostu, szpakowatego, uprzejmego, ani przystojnego, ani brzydkiego. Mówił po polsku tylko kilka słów. Dzień dobry oraz gdy skarżył się na zdrowie, krank serce. Strażnicy zabraniali dłuższych rozmów z więźniem. Nadzór nad byłym Gauleiterem i Reichstatthalterem Rzeszy sprawował Zenon Kubala. Dzięki uprzejmości jego wnuczki Małgorzaty możemy dziś poznać fragmenty codzienności Forstera w gdańskiej celi. Forster próbował nauczyć się języka polskiego. Oto fragment jednego z listów, które pisał. Zenon Kubala. Wer lange im Gefängnis Zenon Kubala. Kto długo przebywa w więzieniu? Dlatego jest oczywiste, że zna wszystkich strażników, którzy są wyznaczeni do otwierania i zamykania cel oraz wysłuchiwania próśb więźniów. Jakże różni są ci ludzie w swojej postawie i chęci do służby. Jeden jest zawsze uprzejmy i ma przyjazną twarz. Inny jest zwykle złośliwy i wyzywa, gdy ktoś zgłasza prośbę. Słowa te brzmią jak refleksja człowieka, który dopiero po latach zrozumiał swoje położenie. Ale było już za późno. Przewodniczącym składu sędziowskiego był sędzia dr Stanisław Rybczyński. W jego skład wchodzili również dr Józef Zębaty i Henryk Cieśluk oraz ławnicy, którzy jednocześnie byli posłami na Sejm Ustawodawczy. Oskarżycielem publicznym był dr Tadeusz Cyprian, a później jego rolę przejął Stefan Kurowski i Mieczysław Siewierski. Forstera bronili gdańscy adwokaci Tadeusz Kuligowski i Bolesław Wiącek. Proces prowadzono w języku polskim. Akt oskarżenia zawierał 3 kluczowe punkty: działalność w NSDAP, kierowniczą rolę w działaniach wymierzonych w państwo polskie, w tym w ograniczeniu suwerenności wolnego miasta Gdańska, bezpośredni udział w prześladowaniach i masowych mordach na ludności polskiej. Forster od początku miał jasny plan. Jak wielu innych nazistów zrzucał odpowiedzialność na swoich przełożonych, twierdząc, że był jedynie posłusznym wykonawcą rozkazów z góry. Według świadków odpowiadał na zarzuty pewnym głosem, ale z nutą pokory. Przedstawiał się jako człowiek, którego los rzucił w wir wydarzeń, nad którymi nie miał kontroli. Jego ambicją, jak twierdził, było tylko bycie dobrym obywatelem. Wszystkie błędy, których się dopuścił, próbował tłumaczyć swoją młodością i brakiem doświadczenia. W trakcie procesu Forster mówił: Mein Aufenthalt in Danzig sollte vorübergehend sein. Mój pobyt w Gdańsku miał być tymczasowy. Po wyborach miałem opuścić Gdańsk i powrócić do Niemiec. Warunki jednak sprawiły, że mój pobyt w tej miejscowości potrwał dłużej. Proces trwał 3 tygodnie. 29 kwietnia 1948 roku, ponad 3 lata po zdobyciu Gdańska, zapadł ostateczny wyrok.
Sala sądowa była wypełniona po brzegi. W pierwszych rzędach zasiedli konsulowie aliantów, przedstawiciele prasy i świadkowie tego historycznego momentu. Forster wydawał się spokojny, niemal zrelaksowany, ale w ostatnim słowie niespodziewanie potępił zbrodnię ludobójstwa. Jednak jego wyraz twarzy zmienia się diametralnie, gdy przewodniczący Trybunału Narodowego zaczyna ogłaszać wyrok. Zostaje uznany za winnego zbrodni przeciwko państwu i narodowi polskiemu. Za czyny uznane za zbrodnie określone w artykule 4, paragrafie 1 i 2 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku, w artykule 99 Kodeksu Karnego, w artykule 1 punkcie 1 powołanego dekretu oraz w artykule 2 tego dekretu sąd postanawia skazać Alberta Forstera na mocy artykułu 1 wspomnianego dekretu oraz przy zastosowaniu artykułu 33 paragrafu 1 Kodeksu Karnego na karę śmierci. Forster słucha wyroku w milczeniu z kamiennym spokojem. Dopiero kiedy stalowe kajdanki zaciskają się na jego nadgarstkach, jego ręce zaczynają drżeć. Jak wyglądały ostatnie chwile Alberta Forstera? Czy prawdą jest, że mimo oficjalnych informacji przeżył długie lata przez nikogo niepokojony gdzieś w Związku Radzieckim? Dostępne źródła nie dostarczają pełnych informacji na temat przebiegu egzekucji. Brakuje oficjalnych dokumentów czy dokładnych relacji świadków, co prowadzi do spekulacji na temat faktycznego losu Forstera. Niektórzy sugerują, że mógł zostać wywieziony do ZSRR, gdzie miał rozpocząć współpracę z władzami radzieckimi. Ta teoria opiera się na fakcie, że Forster towarzyszył Ribbentropowi podczas wizyty w Moskwie, co mogło zapewnić mu cenne kontakty. Jako wysoko postawiony członek nazistowskiego aparatu władzy dysponował wiedzą o strukturach III Rzeszy, archiwach NSDAP i SS. Krążą także pogłoski, że znał miejsce ukrycia zagrabionych skarbów, a nawet miał wiedzieć, gdzie znajduje się bursztynowa komnata. Teorie te balansują jednak na granicy legend i spiskowych domysłów, dlatego nie będziemy ich rozwijać. Wiemy natomiast, że Forster próbował ratować się, przekazując władzom polskim dokumentację, która po weryfikacji została uznana za bezwartościową. Starał się również o prawo łaski, ale jego wniosek został odrzucony. Początkowo przebywał w gdańskim więzieniu, jednak w 1952 roku został przeniesiony do więzienia na Mokotowie w Warszawie. Według Tadeusza Cypriana jego ostatnie chwile wyglądały następująco. Gdy prokurator wszedł do celi więziennej, zawiadamiając, że wyrok zostanie wykonany, Forster zawołał w oburzeniu: Was? Nach 2 Jahren? Co? Dopiero po 2 latach? Wyrok śmierci na byłym Gauleiterze Gdańska wykonano 28 lutego 1952 roku o godzinie 10. Jego żona Gertruda Forster została o egzekucji poinformowana dopiero 2 lata później. Upadek Alberta Forstera to jednocześnie upadek miasta Danzig. Historia jego ostatnich dni splata się z dramatycznym przebiegiem walk o miasto, wydarzeniami pełnymi chaosu, cierpienia i zniszczenia. Wszystkie szczegóły poznasz w odcinkach, do których dostęp widzisz właśnie teraz. Dziękujemy naszym patronom za wsparcie w realizacji tego odcinka. Wasze grono nieustannie rośnie, a my jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą formę zaangażowania. To dzięki Wam możemy tworzyć niezależne treści, sięgać po trudne tematy i przedstawiać historie, które często nie trafiają do mediów masowego przekazu. Jak zawsze prosimy o polubienia, komentarze i udostępnienia. Wasza aktywność ma ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie ona wpływa na algorytm i pozwala nam dotrzeć do nowych odbiorców. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów.